Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, i Maryja zawsze dziewica. Luz de Maria de Bounie, orędzie Jezusa Chrystusa, na czasy ostateczne. Mój umiłowany ludu, zjednoczeni z moją miłością, wzrastajcie w mądrości, braterstwie, nadziei, miłości i wierze. Moja ręka pozostaje bliżej ludzkości. Moi umiłowani, możecie wzrastać we wszystkim, ale wasze zrozumienie każdej z moich próśb jest na najniższym poziomie, inaczej nie atakowalibyście się wzajemnie jak wilki. Jeździec plag nadal galopuje, wypuszczając na człowieka jedną plagę po drugiej, które niekoniecznie są tymi, które dotykają organizm człowieka, ale tymi, które wdzierają się i wpływają na neurony, zmieniając je. Są też plagi, które czynią umysł ludzki brutalnym, powodując agresywność i atakują go, całą ludzkość. Umiłowane dzieci, moje słowo nie jest tylko przeszłością, jest teraźniejszością i przyszłością. W tych ostatnich dniach będę wam nieustannie pokazywał znaki czasu, abyście wiedzieli, że czas nie jest czasem. Otwieracie oczy i zamykacie je, nie zdając sobie sprawy z szybkości, z jaką chwila przestaje być chwilą. Człowiek zdaje się nie zauważać próżności, z jaką widzi siebie, arogancji, która wdarła się szczególnie do tych, którzy uważają się za bardziej uczonych, i do tych, którzy są najbardziej nieświadomi, powodując zamieszanie u letnich, tych, którzy zmieniają się z boku na bok jak fale morskie, a kiedy się zdenerwują, powodują zniszczenie przez swoją własną ignorancję, a uczeni nie pozwalają sobie na poznanie moich prawd, co sprawiłoby, że rozpoznaliby, że wciąż muszą mnie badać. To pokolenie zostało zaprogramowane na przechwalanie się, schlebianie sobie. Doprowadzi to do dużego negatywnego stosunku do swoich bliźnich, będą zdrajcami z wolnej woli, z fałszywą pobożnością i nie będą znali szczerości. Na końcu duża część moich dzieci będzie niewolnikami samych siebie i zdrajcami swoich braci. Edukacja ludzkości będzie bardziej negatywna w miarę upływu chwili. Autorytet stanie się dla większości moich dzieci nieznanym słowem i działaniem. Postawa młodych ludzi będzie narzucona nad postawą dorosłych i młodzi ludzie będą dominować na ziemi, powodując i dając większy nacisk na nieodpowiedzialność, na negatywne zachcianki i na błędną i niewyobrażalną kontrolę nad wszystkim, co ich otacza. To będzie najgorsza epidemia, to co poprzez umysł wywoła w młodych ludziach całkowitą pogardę do mnie i do wszystkiego, co przypomina im moją obecność. Zmiana w ludzkim umyśle będzie największą epidemią, która będzie działać przeciwko sobie, nie tylko na poziomie osobistym, ale globalnym, a więc będzie to ogromny wskaźnik, który chcą wykluczyć, że żyją w chwili obecnej. Moi ukochani, spójrzcie na to pokolenie i porównajcie je z pokoleniem z czasów Noego. Nie ma wielkiej różnicy w czynie i działaniu, ani w jego istocie. Poza postępem tego pokolenia, motyw, który je porusza, jest ten sam: bunt przeciwko mojej woli. Ogromna ilość ludzkich stworzeń żyje zanurzona w przebiegłej religijności. Wydaje się, że żyją nie będąc naprawdę praktykującymi katolikami. To jest ciężki grzech. Być praktykującym katolikiem i kochać mnie, to nie znaczy chodzić mechanicznie na mszę świętą każdego dnia, to znaczy żyć w ciągłym poddaniu się ofierze Eucharystii i wiedzieć, że wszystko, co ja wzbudzam w duszy, która jest świadoma, że mnie przyjmuje, to istota, która powtarza moje czyny i działania, która jest posłuszna mojej woli, która jest zupełnie inna w czynach i działaniach od stworzenia, które przyjmuje mnie bez świadomości. Moi ukochani, chodzicie nie znając mnie, dlatego nie rozpoznajecie mnie. Przyjdę wkrótce, umiłowane dzieci. Ale wy nie czekacie na mnie.
zamieszanie doszło do tego stopnia, że wpływa na was w codziennych czynnościach, a wy nie słuchacie ani nie widzicie, ani nie chcecie pamiętać, że zapowiedziałem, iż zanim powrócę, człowiek będzie zepsuty i będzie tak niegodziwy, jak w czasach Sodomy i Gomory. To pokolenie jest gorsze od mieszkańców tamtych miast. Pamiętajcie, że każdy, kto głosi, że ja jestem, zwodzi moją trzodę. Wąż jest sprytny i jeśli przyjmujecie inną Ewangelię niż ta, którą ja głoszę, to on was zwodzi. Moi umiłowani, ja będę interweniował moją sprawiedliwością, zanim zginą moi wybrani. Człowiek źle wykorzystujący naukę, w tej chwili posiada moc zniszczenia siebie za pomocą największej plagi, jaką mógł stworzyć, energii jądrowej. Dzieci, czy wzięliście pod uwagę, że rezerwa broni jądrowej, którą posiada świat, byłaby w stanie zniszczyć Ziemię tyle razy, ile człowiek zechce? Dzieci, czy nie obawiacie się tej potęgi zrodzonej ze zła? Czy nie wiecie, że współistniejecie z bronią chemiczną, radiologiczną i bakteriologiczną? Istota ludzka cofa się i cofa, gdy myśli, że ta broń nie zostanie użyta. Człowiek ze swoją niepohamowaną żądzą władzy, nie tworzy czegoś, czego nie wykorzysta. Umiłowani moi, żadne ludzkie stworzenie nie może być zbawione o własnych siłach, żadne. Moje słowo nigdy się nie zmieni, chociaż niektórzy chcą je dostosować do tej chwili, w której neguje się cierpienie tego, kto odrzuca mnie stale i świadomie, że to robi, nie uznając mnie za króla i pana. Mój ukochany ludu, cokolwiek człowiek uczynił jako postęp, zawodzi i będzie zawodzić. Ludzkość, gdy nie jest pokorna i trzyma się z dala ode mnie, klęski spadną na nią w jednej chwili. Ci, którzy powstają przeciwko moim wezwaniom, są ofiarami ignorancji, wprowadzają wiele zamieszania, oddalając moją owczarnię od głosu pasterza. Szukają ciemności w świetle mojego słowa, znajdując więcej ciemności i dlatego padają ofiarą swoich własnych błędów. Umiłowane dzieci, módlcie się, pogłoski o wojnie staną się rzeczywistością. Dzieci, niektórzy powiedzieliby, że zawsze były katastrofy, ale nie takie jak w tej chwili, gdzie nawet sekwencji ani wielkości nie widziano ani nie przeżywano wcześniej. Przemoc moich dzieci była doświadczana w przeszłości, ale nie z taką intensywnością, z jaką przemoc zmusza obecnego człowieka do reakcji, tak bardzo, że człowiek nie rozpoznaje siebie. Terroryzm istniał w każdym pokoleniu, ale nie z taką aberracją i częstotliwością, z jaką w tej chwili stał się częścią codziennego życia i był postrzegany jako normalny dla większości ludzi. W przeszłości nauka rozwijała się, ale nie z taką wytrwałością i intensywnością jak w tej chwili, sprawiając, że człowiek zachowuje się jak robot, który pracuje i działa bez sumienia, kierując młodych ludzi do uzależnienia się od technologii. Praktyki, które zapraszają do relaksu i chwilowych myśli, które mają na celu zharmonizowanie ciała, są fałszywe. Stworzenie, które nie żyje w mojej woli, które nie praktykuje moich praw, które nie zbliża się do mnie, które nie żyje we mnie, które nie kocha swoich bliźnich, które nie głosi prawdy, które nie akceptuje swoich błędów, nie jest naprawdę moim dzieckiem. Kto mówi, że jest taki jak ja, ten popełnia bałwochwalstwo, a bałwochwalstwo jest obrazą dla mojego najbardziej błogosławionego ducha. Moje dzieci, brak wiedzy, prowadzi was do fanatyzmu, a fanatyzm do uporu, a upór prowadzi do negacji mojej prawdy. Moje dzieci to ci, którzy żyją w woli mojego Ojca, a mój Ojciec jest miłością, a moja miłość, zbawieniem, a zbawienie to życie wieczne.
ludzie o małej wierze, zwolennicy ludzi i głupców, będą bardziej cierpieć za swoją głupotę niż z powodu tego, co nadchodzi, ponieważ będą wykluczać to, co nadchodzi i nie rozpoznają prawdziwego oszusta. Gdy oszust upomni się o swój lud, będą go szukać na innych ścieżkach, bez świadomości obudzą się ofiary oszusta i będą jęczeć. Czekam w mojej nieskończonej cierpliwości i miłosiernej miłości, z wagą w ręku, aby dać każdemu to, na co zasługuje. Czeka was wielkie zamieszanie. Mój Kościół będzie cierpiał przed niespodziewanym wydarzeniem, które sprawi, że stare proroctwa pojawią się na nowo. Trwajcie nadal w wierze we mnie. Nie zaprzeczajcie znakom tej chwili. Umiłowani, nie zapominajcie, że życie wieczne jest darem, na który musicie zasłużyć. I aby na niego zasłużyć, komu więcej dam, od tego więcej zażądam. Nie śpijcie, ani nie bądźcie niespokojni. Nie rozpaczajcie, kto rozpacza, nie ma prawdziwej wiary. Czuwam nad moim ludem, bo kocham go miłością wieczną. Nie opuszczam mojego ludu, nie działam bez ostrzeżenia. Moja pomoc przychodzi do moich, mój dom jest dla każdego z was. Kto mnie kocha, ten wie, że kiedy poddaje się mojemu słowu, uznaje mnie za króla niebios i ziemi, pozostaje w mojej miłości, w braterstwie, w wiedzy i rozumowaniu, ma pewność, że ja nie narzucam siebie, ale kocham, aby moje dzieci były wolne w działaniu i decydowaniu. Nie zapominajcie, że z dala ode mnie znajdziecie wieczną śmierć. Wasi obrońcy pozostają w oczekiwaniu na moje słowo, które przyjdzie na pomoc moim wiernym, tym, którzy są posłuszni mojej woli. Moi umiłowani, nie lękajcie się. Jestem Panem wszystkiego, co istnieje, a wy jesteście moim ludem, tym, którego odkupiłem na moim krzyżu. Błogosławię was i chronię w dłoniach moich, Jezus.